Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Phnom Penh. My dzisiaj się rozłączymy, ale jeszcze nie teraz. Najpierw zjemy śniadanie, szukamy coś dobrego. Oczywiście ja tutaj, o, Marika ostro się strawiła, od razu lepiej. Ja coś bez węglowodanów, a ty? Czego szukasz? Właśnie nie wiem, mam ochotę też na ryż, na zupę, ale ciężko o tej godzinie, co jesteśmy teraz, znaleźć chyba dobrą zupę. Przynajmniej tak mało tutaj miejsc takich jest, które proponowały zupę, a jeśli, no to już nie za tej cenie, której my normalnie jemy, tylko 3 razy drożej. A ta knajpa nasza ulubiona, w sumie niedaleko naszego hotelu, dopiero o 4 będzie otwarta. Ale zawsze są dostępne jakieś rybki do zjedzenia, tutaj malutkie, są jakieś kurczaczki. O, widzisz Mari, zobacz jaka noga, tutaj kawałek piersi jakbyś chciała, są i kiełbaski, a ryby to grillują na świeżo. Marika już wybrała sobie śniadanie, a ja idę poszukać czegoś innego, więc nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy. Piąteczka moja droga, Mariczka przyszła do swojego w sumie ulubionego miejsca, stekowni naszej, ale tutaj będzie jadła też śniadanie. Dzisiaj nie będzie steka. A co zamówiłaś? No na Filipinach to jedliśmy, bardzo nam to smakowało. Smażony rys z czosnkiem i 2 jajka. Smacznego w takim razie, ja uciekam. Dzięki. Ja już znalazłem swoje śniadanie. Ostatnio podpasował mi kambodżański grill, więc biorę sobie taki boczek grillowany. On będzie bez węglowodanów. Kolega mi da tylko trochę ogórka, więc myślę, że to nie jest aż tak mega kaloryczne. No i zobaczcie, tutaj można dostać właśnie te boczki. Tutaj są kurczaki. Oczywiście są jakieś przepiórki, widzę. Tutaj jakieś żołądki, nie wiem co to nawet jest. No i tutaj też są popularne skrzydełka. Te żeberka ostatnio brałem. Mało mięsa mają. A taki boczek, wyobraźcie sobie, że kosztuje tylko 5000 rieli, czyli 5 zł wychodzi. Moje mięso już gotowe, zapakowane w te pudełeczko. Pan jeszcze mi tutaj ogórka pokroi, bo to taki dodatek. Tutaj widać, te ogórki są na świeżo, w wodzie leżą, one są bardzo chrupiące. Świeża dostawa mięsa oczywiście. Łatwiej utrzymać takie mięso już ugrillowane niż świeże. Mam już swoją porcję mięsa. Tak wygląda moja porcja. Pani jeszcze, która wygrała Masterchefa, już wam o tym mówiliśmy, przyniosła nam po takiej rybce do zjedzenia. Marika już swój ryż, no prawie skończyła. Jedno jajeczko miałaś? Czy jeszcze jedno twoje? Tak, bo ja sobie jeszcze domówiłem 2 jajka i mam to mięso, które pan mi grillował. A Mari jeszcze ekstra dostała taką sałatkę z mango. Przepyszna jest, smakuje jak kiszona polska kapustka. 4 jajka i ryż smażony pani policzyła $1, czyli 4 zł. Lekko z górką, bo wiadomo, że dolar nie jest równy 1,4, tylko tam mi się wydaje, że jest 15 groszy więcej albo 20. Ale to przez to, że jesteśmy już stałymi klientami i przychodzimy codziennie. Tak, pani nam tutaj troszeczkę z ceny zeszła. Bo normalnie ryż kosztuje smażony 75 centów. Także za 2 jajka 25 to za mało, za jedno można tyle zapłacić. Czyli pani $0,5 nam dała zniżki. Zjedzone, jedziemy, w sumie ja jadę odwieźć jeszcze Marikę do naszego hotelu. Tutaj jest nasz skuter wypożyczony, ale zobaczcie jaka tutaj fura stoi, która działa. Ale światło, patrz! Butelka, normalnie butelka zgrzana, żeby woda nie leciała, ale maszyna, patrzcie. Tu stacyjka, no nieźle to wygląda. Odwiozłem Marikę do hotelu i od razu drzwi w drzwi prawie, że jest filipiński sklep. Tutaj kolega z Filipin pozdrawia. Filipińczycy to bardzo uśmiechnięci ludzie. No i mają tanią wodę, więc my bierzemy wodę. Taka butelka 1,5 litra kosztuje 2 zł. I co ciekawe, te sklepy wyglądają, tutaj też są filipińskie produkty, jak polskie sklepy w Anglii czy w Niemczech. Pozdrawiamy. Marika wraca, będzie dzisiaj pracować cały dzień, a ja jadę pozwiedzać trochę stolicę. Będąc w Phnom Penh, zauważycie, że stolica jest położona na kilku wyspach, a to dlatego, że przez stolicę przepływa bardzo duża rzeka Mekong. I ja dzisiaj postanowiłem, że popłynę na drugą stronę tej rzeki. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób się tutaj to odbywa. Chcę dopłynąć aż tam, a odbywa się to tak, że kupujecie bilet, po prostu wchodzicie na którąś z tych barek, jeszcze muszę się dowiedzieć, bo nie wszystkie pływają w tamtą stronę. No i zaraz jadę kupić sobie bilet. Płacę za bilet 1000, czyli złotówka. Biletu nie ma? Chyba nie ma. Dobra, jadę. Jestem już na pokładzie tego statku, zostawiam skuter i idę zobaczyć, jak to wygląda. Widzę, że to tutaj jakoś ułożone jest. Po lewej stronie są samochody, a po prawej tuk-tuki i motory. Pani jeszcze tutaj sprzedaje jakieś przekąski, a ja idę zobaczyć, jak to z przodu wygląda. Widzę, że po lewej stronie już jakiś odpływa z samochodami, ale tamten płynie na tamtą wyspę, a ja płynę na drugą stronę rzeki, tam. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że tutaj nie ma, że one odpływają o jakichś godzinach. One po prostu kursują w tom i z powrotem cały czas. Jeszcze tylko kilka miejsc zostało i zaraz będziemy odpływać, ale tutaj z tym nie ma problemu, bo jak widzicie cały czas nadjeżdżają samochody, skutery, tuk-tuki. Kolega transportuje warzywo, w tym przypadku kukurydza. Nie wiem, czy jedna mu tutaj wypadła, ale to widać, tutaj jest kukurydza, nawet po długości. Tak jak wam powiedziałem, dosłownie chwila, z tej strony już następny podpłynął, już ludzie wysiadają. No załadowany
cały statek, barka, no i płyniemy. Widzę, że tamte jakieś lepsze, bo nawet jakiś sklepik z tyłu statku. Ej, jednak u nas też jest sklepik, można jakieś przekąski kupić. Nawet jajka są pewnie już ugotowane, bo do jajek to pani od razu tutaj daje sól i pieprz. W tym miejscu łączą się dwie rzeki, to jest podobna sytuacja jak jest na Amazonce, że macie dwie rzeki. I zobaczcie, kolor tych rzek jest inny. Ten jest bardziej brązowy, a ten jest taki bardziej zielonkawy. No i teraz pływamy już na Mekong. Właśnie dopływamy do brzegu, patrzę na stoper, równo 10 minut z jednej strony rzeki na drugą, więc ja wracam do siebie po skuter, ale widzę, że tutaj za bardzo przejścia nie mam. O, pani mnie puściła, może mi się uda tu jakoś dojść, bo jak widzicie jest ciasno. Dobra, jest mój skuter, kask zostawiony też jest. Tak wygląda moja łajba, właśnie z niej zjechałem. Wyjechałem dosłownie kilometr, może nawet mniej od portu. Prosto i tutaj już się kończy ta miejscowość, ta wioska. Widziałem fajne rzeczy po drodze, ale najpierw jadę zobaczyć w sumie do jakiejś pierwszej miejscowości, do jakiejś pierwszej wioski. Jak widać poza miastem, no to już trochę wysypisko śmieci. O, zresztą tutaj widać, panowie pojechali z jakimś recyklingiem. Widzę, że lokalni szykują się do otwarcia biznesu. Jest godzina 14, a oni rozpalają grilla. To znaczy, że będą grillować mięcho w tym miejscu albo jakieś ryby. Zresztą przygotowane mają już tutaj swoje lodówki, przyjechali z całym sprzętem. Oczywiście te motory kambodżańskie są najlepsze. Jak już wam wspomniałem, nie wiem jak one działają, ale działają. Wszystko co potrzeba. Widzę trawa cytrynowa, widzę jakieś warzywa. Ostatnie dni były dość chłodne, jeżeli chodzi o Kambodżę i te rejony świata ogólnie, ale dzisiaj słońce przygrzewa. Wypiłem już dzisiaj z litr wody, ale ciągle czuję, że mi mało. Jadę dalej w poszukiwaniu kmerskiej wioski. Dzieciaki mnie tutaj pozdrawiają, na poboczu zaczepiają. Piąteczka, trzymajcie się. Jeszcze nie wiem jak wygląda prowincja w Kambodży, ale wydaje mi się, że tutaj jest jakaś namiastka tego, że ludzie już w takich domkach tutaj żyją, albo nawet gorszych. Pranie się suszy gdzieś na zewnątrz, to normalne. No i brud jest trochę tutaj, zobaczcie, wszędzie są śmieci porozwalane. O, jakiś piesek tam jeszcze szczeka, no to ja lepiej tam do niego nie podchodzę. I tutaj mi wygląda, że oni mają swoją kuchnię i gotują. Czy co? Tak dobrze? Tak, tu są paleniska po prostu. Oni coś tutaj grillują, suszą. Tutaj jak widać woda, jakiś łok stary. Pomału dojeżdżam do jakiejś wioski. No i zobaczcie, tak wyglądają właśnie sklepy w Kambodży. Ten jest trochę większy niż takie lokalne, gdzieś w mieście można spotkać. No i oczywiście tutaj napoje. Tak, napoje. Piwo to pewnie w tych lodówkach. No pewnie, Kambodża, bardzo popularne. Tutaj widzę, że jest dostawa świeżego piwa. Zaraz zobaczymy, co jeszcze pan tutaj sprzedaje. Tutaj widzę jakieś słodkości, chrupki. No ale mała półeczka tutaj tego w porównaniu do picia i piwa. No bo przecież to w sumie najważniejsze. Dodatkowo pan jeszcze sprzedaje tutaj ryż. Tak, na kilogramy, na worki można kupić kto ile chce. No i tutaj widzę, że jest też jakiś warsztat. Można sobie napompować koło, jak się zepsuje. Tu widzę jakiś głośnik, pewnie jakieś imprezy kiedyś były. O, i tutaj jakieś zaplecze, tam widzę jakaś kuchnia. Pewnie coś tutaj jeszcze gotują. Tutaj pan sobie śpi, widzę. Także odpoczywa, relaksuje się. A tutaj mają kuchnię, gotują sobie jedzenie. O, widzę tam jakieś rybki w tym plastikowym, czerwoną zakrętkę, co widzicie. No i tutaj ryż. A tutaj swoje gary myją. Jak na razie zauważyłem, że jest tutaj sporo takich jednorodzinnych domów, po prostu postawione i już, a nie jakieś wioski. A co ciekawe, tutaj zobaczcie, taki sprzęt znalazłem, widziałem to kiedyś w Tajlandii. No u nas w Polsce tego nie znajdziecie, to na pola i oni używają tego do orania. Tutaj nie wiem jak to się nawet nazywa, do pewnie rozwalania tych dużych brył. I zobaczcie, tutaj macie sprzęcik, który można podczepić, wymieniacie sobie. Tutaj też widzę z jakiegoś kołka, jest wszystko zrobione tak ręcznie. A pani wychowuje jakiegoś dzieciaczka. Pewnie babcia, mama gdzieś pracuje w mieście, a babcia pilnuje. Słyszałem o psach w Laosie, ale tutaj, zobaczcie, tego się nie spodziewałem, że pani grilluje psy. Tutaj jest już przygotowany, zaraz będzie pewnie gotowy.
Tu jest jakaś nalewka jeszcze zrobiona, no nie wiem, z jakiegoś drewna. Przy drodze kolejny kambodżański biznes, bardzo popularny. Tutaj można świeże ryby dostać na każdym kroku, na wioskach, w miastach. Także z tym nie ma problemu. Piesku, proszę mi tutaj nie szczekać. Nie wygląda na jakiegoś groźnego, tylko warczy. A zobaczcie, nie wiem czy dla siebie, czy dla kogoś pani już obrabia ryby. Wygląda na to, że żniwa w Kambodży, bo ktoś skosił zboże i się teraz suszy przy ulicy. Jednak miałem rację, że są żniwa. Pan przywozi tutaj snopki słomy. Właśnie widziałem jak jechał właśnie na motorze. Z czymś takim chłopaki mu pomagają. Snopki rozładowane, kolega pewnie paliwa sobie tutaj doleje. A właśnie, bo te motory są tak poprzerabiane, że paliwo jest z boku. Chociaż to wygląda jak woda, a nie paliwo. No paliwo to zdecydowanie nie jest za jasne. To wygląda jak woda, ale po co mu woda tutaj w skuterze? Co? A, zobaczcie, tu jest wężyk i ta woda kapie tutaj po prostu cały czas na silnik. Ale numer. To pewnie po to, żeby się nie przegrzewał. Nie no, czegoś takiego to ja nie widziałem. Ładnie to rozkminiłem. Na wsi też jest mały sklepik z jedzeniem. Jakąś kawę pani robi. Tam też widzę coś gotuje, więc można coś przekąsić. Tam z tyłu jest salon fryzjerski. A tutaj kolejny. Na wiosce po drodze jeszcze znalazłem coś takiego. No jak widzicie, co to jest? Raz, dwa, trzy. Już wam mówię. Chłopaki tutaj naprawiają stare głośniki i też tworzą nowe. Zobaczcie, to już jest nówka. Te też przygotowane, już zrobione. Albo jeszcze coś tutaj dokończyć tylko. Cały sprzęcik tutaj mają. Tutaj widzę, że wymontowane stare głośniki. Można sobie pewnie zamówić nowe, wstawić do skrzynek i oni to wszystko tutaj zrobią. Tutaj widzę, że jest jakiś nowy głośnik, więc pewnie nówki też robią. No cały sprzęt tutaj mają potrzebny do tego, żeby robić te głośniki. Kolejny kmerski sklep, ale tutaj tego browaru jest znacznie więcej. Gansberg, zobaczcie. Niby piwo z Niemiec, że premium piwo z Niemiec, ale one ponoć nigdy nie było w Niemczech i ta marka też nie jest znana w Niemczech. Więc nie wiem, jak oni sobie to wymyślili, ale biznes dobry, bo reklama też dobra. Kto nie lubi niemieckiego piwa? I co tutaj na wsi też jest? Apteka. A, i też jest doktor. Patrzcie, jest jakieś łóżko, to pierwsza pomoc, jak trzeba jakąś kroplówkę komuś czy coś, to pewnie jakaś taka przychodnia. I od razu można leki w tym miejscu odebrać. No nie za duża ta półeczka z lekami. Na prowincjach można spotkać też takie tradycyjne chaty kmerskie. Często one są właśnie na palach. Tutaj już są na palach takich betonowych, więc ta chata jest też nowsza z płyty. Ale tutaj też są betonowe pale, ale znowu chata już obita jest w drewnie. Ale też widziałem takie stare chaty, jeszcze w stylu właśnie, że wszystko było z drewna zrobione. One już się trochę sypią, te chaty, bo to też trzeba dbać o to, bo to wiadomo, że drewno. Dobra, wracam na skuter i jadę dalej zwiedzać tą wioskę. Na całej tej trasie przez wioskę można zobaczyć płachty ze zbożem, które się suszy. W tym miejscu pani dba o to, żeby te zboże równomiernie wysychało. I zobaczcie, tutaj jest jedno, drugie, na następnej posesji kolejne. Na wprost nie, po lewej stronie, o chłopak teraz wjechał rowerem, po lewej i po prawej stronie też zboże. To bardzo popularne w Azji, często spotykane w Tajlandii. Paliwo na butelki, na litry sprzedają przy drodze. Tutaj kolega akurat spawa, zobaczcie. Wygląda mi na to, że to są nowe rowery. Pewnie on ich tutaj nie robi, pewnie je ściąga. Tu widać opony, to też charakterystyczne, bo one są pozawijane. Jak trzeba, to wymieni. Od razu mnie pyta, czy mam problemy ze skuterem. Ja mówię, że nie, że chciałem tylko przyjechać zobaczyć. No i widać, że jak ktoś przyjedzie z jakimś starym, albo on ma jakieś stare rowery, tak jak tutaj w tym przypadku, no to pewnie z kilku jest w stanie zrobić jakiś dobry rower. No i później go sprzeda. Trochę tego złomu tutaj już nazbierał. Pewnie co potrzebuje, to powybiera. Były damskie, jest i męski fryzjer. Zobaczcie, tutaj są włosy czarne, blond włosów tutaj nikt nie nosi, więc blond włosów takich jak ja mam nie znajdziecie. Tutaj jest cennik, patrzcie. 6000 reelsów, czyli 6 zł kosztuje obcięcie męskie. Kolega jak widać nie ma tutaj za dużo roboty. No nie wiem, czy te włosy z dzisiaj, czy one tutaj leżą przy drodze. Taki biznesik. Trochę się spociłem jeżdżąc w tym kasku, ale kolega mówi, że nie ma problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja nie mówię po kmersku, kolega nie mówi po angielsku, więc się nie dogadaliśmy. Ale siada, myślę, że coś z tym zrobi. Zaczynamy cięcie. Pokazałem panu fryzurę, jaką chcę, zdjęcie. No zobaczcie, o to właśnie chodzi. Pan znajdzie i będzie obcinał te boki. Właśnie tak lubię. Boki przycięte, kolega mi teraz górę ścina. Kolega wyciągnął świeżą żyletkę. Bardzo ważne, pamiętajcie o tym, jak będą was obcinać w takich miejscach. W cenie 600 jeszcze jest masaż. Zapłaciłem już za moje strzyżenie, tak jak wam powiedziałem, 6000. Dałem jeszcze panu 15% na piwku za to, że mnie tak w sumie dobrze obciął. A już za mną kolejny klient. 3 siostry. Kolejny biznesik. Co tym razem pan wiedzie? Paliwo? Paliwo.
Fryzura nowa jest, można wracać do miasta. Taka różnica. Tutaj obcięcie kosztuje 6 tysięcy, w mieście 10 tysięcy, czyli 4 tysiące taniej, 4 zł. Już odjeżdżałem, bo myślałem, że ten klient posiedzi dłużej, ale on się tylko szybko ogolił. Kolega mówi, że za 2 zł mnie obetnie, a raczej ogoli. Więc wracam, siadam ponownie na golenie. Kolega już nakłada jakąś pastę czy to żel, no bo to nie wygląda jak pianka. W ogóle jakaś mała tubka, jak jakaś maść. Kolega zakłada nową żyletkę do brzytwy. Okej, lecimy. Zaczynamy golonko. Zapłaciłem za golenie, takie golenie wynosi 2 zł, 2000 reelsów. Daj panu jeszcze 20% na piwku, 25 nawet. Teraz to ja mogę wracać do miasta, obcięty, ogolony, gotowy. A tak powstaje w Kambodży suszona wołowina, tuż przy drodze. Dojechałem do końca wioski i tutaj jakieś na środku drogi postawione namioty. Wygląda mi to na ceremonię weselną albo pogrzeb. Raczej wesoło to mi się wydaje, że jest zrobione. Więc pewnie jakieś weselicho się szykuje we wsi. Zaraz się przejdę kawałek, zobaczę. Cześć kolego! Tam kolejny kolega, zobaczcie, znowu zboże się suszy. Muzyczka już jakaś gra. Nie, no to zdecydowanie będzie wesele. Wszystko już przygotowane. Może jakiś wolny stolik się znajdzie, albo krzesełko dla mnie. Wygląda, że to dzisiaj te wesele. Tutaj sprzęt przygotowany, żeby imprezę robić. Patrzcie, jakie wielkie głośniki. Spore weselicho wam powiem. Tam stoliki, tutaj stoliki. Zobaczcie, ile tego jest. Na moje oko z 200 osób będzie się działo. Tam kolejne stoliki. Tutaj jakaś scena będzie z przodu. Pewnie jakiś DJ będzie grał. 44 stoliki naliczyłem, a przy każdym stoliku jest 10 krzesełek. Czyli zdajecie sobie sprawę, jak duże będzie to wesele. A tutaj, obok jakiegoś domu to jest zrobione, więc mi to wygląda, że tu będą gotować. I dobrze trafiłem, bo akurat gotują. Te miski, porcje pokazują, że to nie jest na domowe, tylko na jakieś weselne przyjęcie. Całą kuchnię tutaj sobie zorganizowali, taką większą. Jak już wam pokazałem, tutaj coś już gotują. Tutaj jakiś stolik szykują, a tutaj mają jeszcze więcej składników. Tutaj coś w lodzie jest, o, jakieś warzywa. O, tutaj są owoce morza, krewetki, sałaty. No wszystko na świeżo. Trochę much tutaj lata, ale wiadomo. O, i zaraz wam jeszcze coś pokażę. Tutaj jest mój ulubiony czosnek. A to pewnie będą stawiać na każdy stół. I podstawa u Khmerów to jest lód. Jak nie ma lodu, to nie ma imprezy. Wszystko musi być w lodzie. Wszystko musi być chłodne. Nawet piwo. Żebyście nie byli zdziwieni, że piwo nie ma być chłodne, tylko oni dodają lód do piwa, jak już wlewają do szklanki. Skoro nie da się tutaj dalej przejechać, więc ja wsiadam na skuter i jadę w bok. Tam widzę, jakaś droga jest, więc sobie pojadę tamtędy. Trafiłem na lokalny mecz siatkówki. Zaraz policzę, po ile osób grają. Po dwie osoby grają, 2 osoby w drużynie. Ale wydaje mi się, że to jest inna siatkówka, właśnie. To jest siatkówka nogą i tylko się przebija na raz, widzicie? Widziałem to już kilka razy. Chłopaki oczywiście na boso grają w tą siatkówkę. Tutaj klapki ma jeden, ale też jest lokalny biznesik od razu. Trochę ludzi się zbiera, to zawsze można coś sprzedać i zarobić. Są i słodycze, są jakieś ciasteczka, chipsiki. Przy drodze jest zbudowana taka hala i to wygląda już trochę lepiej, niż chłopaki grali tam na zewnątrz. I zobaczcie, ta sama siatkówka. Tylko że co? W trójkę grają. Tutaj chłopaki grają w tą siatkówkę. Tutaj znowu jest jakiś lokalny biznesik. Zobaczcie. Wszędzie, gdzie się da, można zarobić trochę grosza. A tutaj obok chłopaki grają w szachy. Jestem na moście i pokazywałem wam wcześniej te domki takie jednorodzinne, jak one wyglądają. Ale zobaczcie tutaj, nad rzeką, jakie domy mają. No ten jeszcze wygląda, jakaś siatka jest, słabo nie fokusuje. Z dala może będzie, o tutaj. Ten czerwony jeszcze wygląda ok, no ale tamte, zobaczcie, dalej już pozawalane. Tutaj jakieś łódki pływają, pewnie chłopaki wypływają stąd po ryby. Tak mi się wydaje, bo jak się odwrócimy w drugą stronę i ta rzeka płynie właśnie w tą, no to ona dopływa do dużej rzeki, do Mekkongu, więc pewnie jak już popłyną na Mekkong, to tam jest co łapać. Oczywiście też sporo śmieci tutaj jest nad tą rzeką. Tutaj, tam już wam też pokazywałem, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na śmieci, czy na rzekę tylko. Tutaj też sporo śmieci. Widzę, że chłopaki transportują jakieś meble, świeżo zrobione, nówki. Skręciłem sobie w lewo do tej rzeczki, co tutaj wam pokazywałem, jak te domy są. Zaraz się przejdę. Tutaj widzicie, wszystko jest w drewnie. Ta rzeczka tam na dole płynie. Tutaj widzę jakieś garki, kuchnie, kurki sobie biegają, więc wszystko jest dostępne. Tutaj mają też swoje, kurki. Tam jest jakieś palenisko. Oni rozpalają ogień, widzicie, pod tą siatką i oni zazwyczaj coś tam później suszą. Ten ogień nie to, że się pali, tylko to się lekko tli. Jest wyższa temperatura i można coś wysuszyć. A ja się przejdę kawałek dalej. Tam dalej był gdzieś ten dom rozwalony. Zobaczcie, jak tutaj... Oni się tutaj relaksują na tych hamakach. O,
To jest ten ryż. Nie wiem jeszcze dla kogo oni ten ryż zostawiają, bo to nie jest ryż, jak oni ugotują ryż w garku i ściągają później miseczkami i ten od spodu jest przypalony, więc oni go suszą. A tutaj co? Mango chłopaki wiozą! Sezon na mango, czyżby? No właśnie, nie wiem, czy to jest jakiś przysmak, czy to zostawiają już później dla ptaków, czy to jest chrupiące i można to jakoś sobie chrupać, jeść. Nie mam jeszcze pojęcia, nie widziałem tego. Tutaj widzę, że jest ten dom rozwalony, który widziałem wcześniej. No ale tutaj już chyba raczej nikt nie mieszka. Oj, nie wiem, czy on się niedawno nie zawalił czasem, bo pan go chyba naprawia, albo próbują coś z tym zrobić. Zaraz zejdę niżej, zobaczę, jak to wygląda. Widzicie, tu nawet schodów nie ma. Może powódź była i to wszystko zmyło, bo nawet schody są zmyte, więc na to wygląda, że tutaj było tak wysoko, a oni teraz coś tutaj szykują. Zszedłem sobie w dół do rzeki, zobaczyć, co oni tutaj robią, ale no raczej tutaj nie staję pod tą chatą, bo to w każdej chwili może się zawalić. Zobaczcie, to ledwo się trzyma. To jest wszystko wygięte już w tą stronę, więc jak tutaj, nie wiem, no lekki wiaterek i to może pójść. A na tych łódkach chłopaki mają te siatki, więc pewnie tak jak wam powiedziałem, że jak mają wolny czas, to wypływają na Mekong łapać ryby. Pani odważna wlazła tam na dół pod tą chatę. Zresztą te decki też się mogą zaraz zawalić. Całe wybrzeże tej rzeki wygląda na zniszczone. Tam też się poobsuwało, tutaj dalej też jakieś rzeczy porozwalane. Tutaj też jakieś murki poobsuwane, więc ta rzeka musiała być dość wysoko. Zresztą tutaj widać, no skoro te domy się obsunęły, to wszystko tutaj poszło, no to ta woda musiała być wysoko. Skręciłem z głównej drogi w polne i dojechałem nad jakieś pola ryżowe. Tutaj dzieciaki się bawią, są jakieś krowy. Tam dalej, widzicie, takie żółto-zielonkawe, no to są pola ryżu. Tutaj widać młody ryż, jeszcze zielony. Nic tam jeszcze nie widać, żeby rosło, ale zobaczcie, tutaj też dolewają wody. System, rura, wąż. Na razie tędy nic nie leci, bo tam widać woda nalana jest. Tutaj jest też przygotowany silnik, jak trzeba, pompa działa i tą wodę pompują właśnie z tego kanału, ale widzę, że w tym kanału coraz mniej wody, no bo też widzę, że oni jakby zaczynają teraz uprawiać ten ryż na niektórych polach. No na tamtym to zaraz będzie gotowy do koszenia. Tam z tych drzew ktoś krzyczy do mnie i woła mnie, żebym przyszedł. Idę zobaczyć, czy da się tędy przejść, bo tu, a nie, tutaj nie ma wody, więc jest spoko. Tutaj jest ścieżka jakaś taka zrobiona, ale pięknie wyglądają te kolory. Palmy tutaj zwisają nad tymi polami, właśnie się kręcę w koło tych pal. I co my tutaj mamy? Tu jest droga. Aha, no to fajnie, dojdę tutaj do nich. Zaraz zobaczymy, jak oni mieszkają, bo oni pewnie tutaj żyją, bo widzę tam jakieś domy postawione obok tych pól. Pewnie rolnicy z nich uprawiają te pola, które tutaj są. No widzę, że jest pranie zrobione. Tutaj jakiś domek blaszak postawiony. O! I chłopaki tutaj się relaksują. O, jak pięknie. Chłopaki, patrz. O, hello, co to jest? Jakiś lokalny alkohol. No, zaraz wam pokażę jeszcze, jak oni tutaj mieszkają. Tak, no nie rozumiem, co to za alkohol. Pierwszy raz go widzę. Z jakiegoś owoca, chyba z jackfruta. No i tutaj co nam się pali? Ognisko. Gotują sobie jakąś herbatkę. Zagroda. Są kurczaki, są koguty, jaja są. Da się przeżyć pewnie. Zaraz zobaczymy. Kurnik. No kurnik, bardzo czysto. Bardzo ładnie. Kurki mają dobrze. Świn nie widzę. A świnie to takie popularne tutaj. Ale to chyba nie jest miejsce do mieszkania, aczkolwiek, nie no widzę, jest jakieś łóżko, jest jakaś pościel. Pewnie tutaj sobie żyją jakiś czas, no albo cały czas. Kolega mi tłumaczy, co oni tutaj piją. Patrzcie, mają takie zbiorniki i patrzcie, nie wiem, czy on chce wejść, on chce chyba wejść. Tam mi pokazał, te zbiorniki mają pozakładane, takie niebieskie. I to może jest tak, jak było na Sri Lance czy w Indiach, że oni spuszczają z kokosa, z jakiejś palmy i oni to później piją. Tutaj widać te pojemniki troszeczkę, jak się przyjrzycie. Gdzieś tu spróbuję wam pokazać. O, tutaj niebieskie takie. A one są tam zamontowane. Kolega coś tu do mnie gada. Pewnie po posesji chce mnie oprowadzić. Mnie tutaj za rękę łapie, choć mówić coś pokażę. Tak go zrozumiałem przynajmniej. Kogut na mnie warczy. Co on tutaj ma? A tam pełno jest, właśnie, tam dobrze widać. No wy tego nie widzicie, bo jest trochę daleko, ale tam tych pudełek tam jest mnóstwo, więc oni spuszczają pewnie ten sok. Widać, że niezłe wariaty z tych chłopaków. Jeden miał jakieś limo tutaj poobijany był, więc albo ten alkohol tak działa, że oni później się trzaskają, albo włażąc na tą palmę gdzieś się zwalił z góry. No nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, bo poobijaną ma twarz. Powoli wracałem do tej miejscowości, gdzie jest sport i zobaczyłem coś takiego. Właśnie ostatnie dni widzieliśmy, że jakieś smogi u nas w stolicy. I patrzcie, co oni tutaj robią. Wypalają trawę, słomę. Dlatego taka mgła u nas, bo jak się pali słoma, no to zobaczcie, jaki jest kolor tego dymu. Jak drewno spalacie z dobrym tlenem i to w ogóle dymu prawie, że nie ma. Ale jak się słoma właśnie tak kopci, zobaczcie, to tego mnóstwo się wydobywa. A tam, jak już widzicie, są budynki i jest stolica. W Kambodży też bez oprysków się nie obejdzie. Kolega tutaj, o kurczę, no to nieźle pryska.
sporo tego daje. A pani tutaj plebi obok, wycina zielsko. Kolega na te pole wjechał tuk-tukiem, trzeba go pchnąć. O, jeszcze raz. Dobra, pójdźcie. Jest. Poszedł. Jest, dał radę. Tego nie było wcześniej, jak jechałem, tak? Proszę bardzo, niech pani tnie. Pani myślała, że do pani gadam, tak. Biorę sobie za $3, czyli za 12 zł taką pieczoną wieprzowinę. Ta skórka, oj, słyszycie jak ona chrupie? Więc powiedziałem pani, żeby mi wykroiła za $3. Zaraz zobaczymy, jaki kawałek wyjdzie. No widzę, że nie żałuję tej wieprzowiny. Ale to i tak jeszcze pewnie pójdzie na wagę, bo $15 wychodzi za kilogram, więc pani musi to jeszcze zważyć i pociąć. O właśnie. No to jak ja będę gryzł jak jabłko? Raczej nie. No zobaczymy, co pani bez ważenia tyle wyszło, to spory kawał mięcha. Aha, tu będzie. Jeszcze mało. Pani dołożyła taki kawałek. Jest. Tyle będzie za $3. A zobaczcie, o to chodzi, że ta świnia jest ugrillowana wcześniej, a teraz pani to tylko podgrzeje. No piękna sprawa. Nie no, to jest mistrzostwo, co oni tutaj wiozą. Jakieś pudełka na jedzenie, tak mi się wydaje. Widzę, że po drugiej stronie ulicy też coś grillują. Tutaj widzę, że chłopaki też coś wiozą, ale to już raczej puste skrzynki, nic tam w środku nie ma. Tak wygląda mój obiad. Wieprzowinka, którą zamówiłem. Tutaj mam 2 rodzaje sosów i pani dała taką sałatę, kapustę, ogórka, marchewkę do tego. Zjadłem połowę tej świni, resztę zabieram do pokoju, ale ten ostry sos mnie dowalił. Mam wrażenie, że wieczorami tutaj się więcej rzeczy sprzedaje na tych ulicach niż w dzień, no bo tego nie pamiętam, żeby było. Oczywiście miejsc z grillowanym mięsem jest dużo więcej niż w Tajlandii i jakby to bardziej mi odpowiada. Czas wrócić do stolicy, płacę 1 tysiaka pani, czyli złotówka i wracam na prom. Wjeżdżamy powoli na pokład. Ta barka jest inna, wjeżdża się z tej samej strony, co się wyjeżdża, ale widzę, że można iść na górę, na górny pokład, więc ja idę zobaczyć. Głośny silnik ma ta barka. O kurde, za wysoki trochę jestem. No. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. No proszę bardzo, zdążyłem wejść na górny pokład, a my już odpływamy. A tu widzę, że kapitan steruje tą całą łajbą. No pięknie. Myślę, że to będzie podobny czas, jak w tamtą stronę miałem, czyli 10 minut. A tak wygląda miasto z tej strony rzeki. Pięknie się prezentuje, wam powiem. Manhattan. Trochę gorzej z tej strony rzeki. Kolega zawrócił tą łajbą i zobaczcie, wszystkie samochody stoją tyłem, więc ja nie wiem, jak one będą wyjeżdżać tyłem, czy jednak da się tu jakoś wyjechać przodem, czy ja jakoś się zgapiłem. O, tam jakieś śmieci już pływają. Nie, no nie da się wyjechać, więc one wszystkie będą cofać. No nieźle, to pewnie dłużej schodzi, no ale myślę, że do zrobienia. Jaki tutaj jest ruch i to tylko po to, żeby ludzi poprzewozić, ta płynie na pusto. O tej godzinie to też statki wypływają na zachód słońca. To są takie specjalne statki, one kosztują od $5 w górę, a jak się utargujecie to też w dół, no bo $5 to jest dla turystów, a lokalni płacą nawet $1. Cała ta strona to wygląda jak jakieś slumsy. Przy zachodzie słońca chłopaki jeszcze łapią ryby. O kurde, wyglądają na, nie wiem, 10 lat, 12. Teraz zobaczcie, jak wygląda Phnom Penh od strony rzeki. Piękna sprawa, sporo wieżowców. Ja to się nie spodziewałem, że Phnom Penh wygląda tak ładnie i że są takie wieżowce. Tutaj, gdzie widzicie ten wieżowiec, no to jest jeszcze ląd, a tutaj już ten duży budynek, to mi wygląda na jakiś hotel, no to już jest wyspa i na tej wyspie też, zobaczcie, jak się budują wieżowce. A tutaj mamy najwyższy budynek w Phnom Penh, 230 metrów, 236 bodajże. Nie wliczając iglicy w Polsce, no to myślę, że najwyższy budynek w Warszawie ma podobne wymiary, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten jak załadowany. Sporo ludzi, zauważyłem, że na naszym to jest połowa miejsca zajęta, więc mi się wydaje, że teraz o tych godzinach więcej ludzi wyjeżdża z miasta, kończą pracę, no i wracają na prowincję. Bo pewnie taniej jest mieszkać właśnie tam na tamtych wioskach, pracować w mieście, nie wydając kasy właśnie na jakieś wynajmowanie mieszkania, no bo przepłynięcie tutaj i wydanie na paliwo, przejechanie nawet 10 czy 20 km na skuterze, no to są pewnie grosze. Jak to kosztuje złotówkę, paliwo kosztuje 4 zł, więc myślę, że nie opłacałoby się nikomu mieszkać właśnie już tam w tym Phnom Penh. Ostatnio zastanawialiśmy się, żeby tą barką popłynąć i oni chcieli od nas na polskie 20 zł, żeby wypłynąć na godzinny rejs. Tym statkiem płynę akurat tylko 10 minut, ale on płynie tą samą trasą, więc czy się opłaca na ten zachód słońca? No nie wiem, no ja bym się zastanowił. 20 zł, 2 osoby 40 zł, no raczej nie, bo widok też nie jest jakiś taki, żeby tutaj spędzać godzinę czasu. Tak jak mówiłem, 10 minut i jesteśmy na miejscu. Przypływamy i
Montujemy się tutaj obok tej barki, ale ta już odpływa, widzę. Tak jak myślałem, samochody muszą wycofywać, więc trochę dłużej to zejdzie. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest ruch. Tysiące skuterów w przeciągu godziny się przemieszcza z jednej na drugą stronę. A tak wyglądają ulice Phnom Penh. No jestem w okolicach tych wszystkich wieżowców. No i tutaj jest ten największy, o którym wam mówiłem. Ten dosłownie teraz na środku. Wróciłem już do hotelu, teraz mam co robić. Trochę filmów, trochę shortów, muszę to posklejać. Ja tu keto dieta, a Marii keto pizza. Z serem i serem feta. Pyszna. Ile dałaś za nią? $5, 20 zł. W innej restauracji, takiej lokalnej bardziej, pizzerii. Tamta była włoska, prowadzona przez Turasa. No, a tak, w smaku? jest różnica, jest ogromna różnica, ale składniki za to są przepyszne i feta. Nie pamiętam, kiedy jadłam ostatni raz fetę. O ja. I jeszcze chili oliwa. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki telewidzowie, że jesteście z nami. I tak jakbym miał na pierwszy rzut oka porównać, jak wiecie, w Tajlandii też trochę czasu spędziliśmy, Tajlandię i Kambodżę. Jeżeli chodzi o prowincję, no to w Tajlandii jednak to trochę lepiej wygląda. Tutaj widać większą biedę, większe zaniedbanie, no i te drogi też wyglądają tutaj inaczej. Jednak w tej Tajlandii gdzieś tam dbają o tą infrastrukturę coraz bardziej. Ale jak dla mnie to nie jest żaden problem, ja uwielbiam takie klimaty i dobrze się w nich czuję i uwielbiam spędzać czas właśnie w takich miejscach, na takich prowincjach. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć!